Ta audycja jest w sam raz dla Ciebie. Jeżeli chcesz kupić mieszkanie, niezależnie czy to ma być mieszkanie dla Ciebie, na Twoje potrzeby życiowe, czy też na inwestycje i chcesz je później wynajmować, albo może jeżeli budujesz dom, albo jeżeli chcesz kupić dom, warto posłuchać, bo dowiesz się o tym, co teraz w mediach jest tak trochę, powiedziałbym, zaginięte gdzieś w kąciku w obliczu naszych sporów politycznych, a to są bardzo ważne informacje, bo zarówno dyrektywa unijna EPBD dotycząca po prostu efektywności energetycznej budynków, jak i działania pani minister, która wyrzuca z programu Czyste Powietrze dofinansowanie dla pomp ciepła, a przecież to było takie szczytowe osiągnięcie, a tu pokazuje człowieka sfrustrowanego, który taką pompę ciepła niszczy i dlaczego? No to się dowiesz o kosztach, o szansach, a dodam, bo wielu Was zna mnie jako osobę związaną z rynkiem nieruchomości, ale niewielu pewnie wie, że mam również drugą pracę, drugi wykonywany zawód i jestem po prostu magistrem inżynierem związanym z ciepłownictwem, klimatyzacją, wentylacją, czyli to jest mój temat zawodowy. Te pompy ciepła. Jeżeli interesuje Ciebie w ogóle rynek nieruchomości, obrót, trendy, zmiany prawa, subskrybuj ten kanał. Pisz nam również w komentarzach na przykład sugestie nowych tematów. A z tej audycji dowiesz się, co uczyni nam ta dyrektywa unijna EPBD, dlaczego z programu Czyste Powietrze wyrzucono pompy ciepła, czy też planuje się je wyrzucić. Dowiesz się, że w Polsce nadal brakuje klas energetycznych, jaki jest koszt budowy domu, który spełnia przyszłe wymagania i w ogóle jak to wszystko, te przepisy wpłyną na ceny nieruchomości i na możliwość ich sprzedaży. Po kolei. Unia oczywiście, powiem tak szczerze, słusznie walczy o to, aby ograniczyć zużycie energii. I to jest dążenie słuszne. Klimat trzeba chronić, trzeba uciekać, jeżeli można, od tych źródeł, które zatruwają ziemię, czyli ochrona klimatu jest dość ważna. Poza tym też koszty energii są duże, można je zmniejszać. Ta walka jest niestety prowadzona w taki sposób, no, trochę hura optymistyczny i naraz. I proponuje się wprowadzenie dość drakońskich przepisów dotyczących właśnie zeroemisyjności chociażby budynków, ale te przepisy dotyczą budynków zarówno nowo budowanych, jak i tych starych. I problem polega na tym, że jeżeli wszyscy na przykład będą chcieli przeprowadzić w jednym czasie termomodernizację lub też zacząć budować budynki takie energooszczędne, no to po prostu te materiały, które służą do ocieplania, do izolacji, ja już tak mówię, bardzo uproszczony sposób, będą droższe, bo nagle wzrośnie ich zapotrzebowanie. Nie tylko wśród tych, którzy budują, ale i wśród tych, którzy chcą remontować. W dodatku też Unia stosuje taki zabieg, że pewne źródła energii, pewne surowce używane do wytworzenia energii i korzystanie z tych surowców zostaje obłożone jakimiś dodatkowymi opłatami. Są to takie regulacje sztuczne, bo w ten sposób te źródła tańszej energii stają się nagle droższe od tych źródeł, które są droższe, bo są po prostu drogie w wytworzeniu, drogie w wykonaniu i mało efektywne. Ma to oczywiście na celu zmuszenie nas do przejścia na te źródła odnawialne. Czy to jest zły kierunek? Moim zdaniem niekoniecznie zły, ale jeżeli wszystko się robi gwałtownie, no to cóż, czasami rewolucja jest gorsza niż wojna i neofici potrafią więcej szkód uczynić, a dobrze byłoby, żeby ten proces tak powoli przebiegał w ramach możliwości po prostu produkcji. Dlaczego zatem polska pani minister klimatu zapowiedziała wyrzucenie pomp ciepła z programu Czyste Powietrze, a ten program przecież pozwala nam dochodzić do tej takiej ekologicznego bardziej budowania, mniejszego wykonania, wykorzystywania energii. Dlaczego?
I tu moim zdaniem, no oczywiście jeszcze nie ma dokładnych szczegółów tego programu, ale moim zdaniem jest to słusznie. Powiem Wam, że w ogóle mamy na kanale nagrany odcinek na temat pomp ciepła i link na dole, jeżeli ktoś w opisie, jeżeli ktoś chce ten odcinek zobaczyć, zapraszam, bo tam jest wyjaśnione, jak te pompy ciepła, jakie są rodzaje, jak można je instalować w starych budynkach, jak w ogóle zmieniać instalacje grzewcze. Ale powiem tutaj w skrócie, specjalnie wybrałem ten rysunek. Dlaczego? Bo jest tu na tym rysunku ta tak powszechnie znana nam pompa ciepła, zwana również pompą powietrzną. Jedno z jej źródeł energii jest to właśnie powietrze zewnętrzne. Taka pompa ma źródło górne, źródło dolne. W skrócie mówiąc, wymaga zresztą zawsze zasilania energią elektryczną, no bo przecież w tym układzie pracuje również sprężarka. W dodatku, jeżeli ta temperatura tego źródła zewnętrznego jest nieodpowiednia w danej chwili dla pompy, ja to maksymalnie upraszczam i podkreślam, to nie jest wykład dla inżynierów, tylko taki bardzo prosty wykład dla ludzi, którzy nie znają się na ciepłownictwie, to wtedy musisz rozpocząć dogrzewanie tej wody w centralnym ogrzewaniu i także czasami dogrzewanie wody służącej do produkcji ciepłej wody użytkowej, do mycia się po prostu. I to też jest z grzałki elektrycznej. No bo przecież ten pomysł Unii jest taki, żeby w tych domach nie było innych źródeł ciepła, zwłaszcza związanych z spalaniem jakiegoś paliwa. No ma być wszystko oszczędne i ochrona klimatu. I teraz pytamy się o sprawność takiego urządzenia i takich pomp jest kilka rodzajów. Może to dolne źródło, to tam gdzie jest niby ten chłód, to być albo właśnie pompą powietrzną, powietrze zewnętrzne, albo na przykład może być to zanurzone w jakimś najlepiej głębokim bardzo jeziorze, gdzieś przy dnie, gdzie jest stała temperatura, albo zakopane w ziemi płytko pod działką, albo wręcz tak pionowo głęboko. No i teraz sobie pewnie wyobraziłeś, że jeżeli takie głębokie odwierty trzeba robić, to kosztuje drogo, a jeżeli ma być to zakopane płytko pod działką, no to działka musi być odpowiednio duża, wobec tego koszty. I słusznie, dobry pomysł to właśnie kosztuje, ale to co kosztuje działa później lepiej. A tymczasem te pompy ciepła chłodzone powietrzem, mające to dolne źródło w powietrzu zewnętrznym, mają problem taki, że to ich powietrze, ten czynnik ma bardzo zmienną temperaturę. To nie jest tak jak w tym głębokim jeziorze, stała temperatura. No niestety w Polsce głębokich jezior i domów stojących nad głębokimi jeziorami nie ma wiele, więc to dla Polski nie jest rozwiązanie. I te po prostu pompy. Wtedy, kiedy jest bardzo zimno na dworze, kiedy potrzebujesz mocno ogrzewać mieszkanie, to okazuje się, że musisz czerpać z elektryczności, którą musisz w jakiś sposób kupić. Oczywiście możesz sobie zainstalować fotowoltaikę, możesz zainstalować jakieś akumulatory, możesz per saldo tym prądem manewrować, niemniej jednak zapamiętaj sobie, pompa powietrzna, która jest najtańszym rozwiązaniem, bo wystarczy o takie urządzenie właśnie zamontowane na zewnątrz budynku i można powiedzieć już działa, jest równocześnie najbardziej do kitu pompą ciepła. Pompa ciepła, ta, która wymaga czy zakopania w ziemi w poziomie, czy zakopania tych rur w pionie, no po prostu ona wymaga dużych nakładów inwestycyjnych i na to ludzie się nie decydują. Wiele osób decydowało się właśnie na te tańsze pompy, które teraz zapewne pani minister postanowiła wyrzucić z oferowania, zwłaszcza że niektóre były faktycznie nie najlepszej jakości. Czyli mamy sytuację taką, Unia zmusza nas do energooszczędności, my nie możemy, czy też nie możemy tych najtańszych pomp instalować z dofinansowaniem państwa. Warto też pamiętać, że tak naprawdę, żeby
zwiększyć tą energooszczędność budynku, no to należy postawić na izolację, na dobre przegrody. Można też mieć jakieś inne instalacje odzyskujące ciepło, rekuperatory i tak dalej. To oczywiście kolejne koszty. I teraz ile właśnie to kosztuje? Budowa takiego domu energooszczędnego to jest trudno powiedzieć, bo teraz każdy z Was zrozumie co innego i widzi inny projekt. Dom lepszy, dom gorszy, ale to jest kilkanaście procent, co najmniej kilkanaście procent, jeżeli nie więcej, różnicy w cenie. Czasami nawet więcej niż te kilkanaście procent różnicy w cenie budowy takiego domu. Ocieplenie, remont takiego starego domu, termomodernizacja też nie jest za darmo, a zwłaszcza nie będzie za darmo, kiedy, tak jak powiedziałem na wstępie, wszyscy będą to wykonywali w jednym czasie. Oczywiście Unia i wszyscy promotatorzy tego systemu mówią, no dobrze, dzisiaj kupisz czy zbudujesz taki dom drożej, kupisz taki dom drożej, wydasz więcej pieniędzy, ale później w przyszłości będziesz uzyskiwać z tego domu większe czynsze, czy z tego mieszkania, większe czynsze, ludzie będą Ci płacili więcej, najemcy, bo nie będą płacili tyle za energię, będą to bardziej nowoczesne. Ty będziesz też, jeżeli tam będziesz sam mieszkać, to będziesz mniej płacić właśnie za energię, wobec tego zyskasz. I to jest i tak, i nie. Bo musimy pamiętać o tym, że w niektórych krajach, nawet u naszych sąsiadów, Niemców, oni mają teraz duży problem z mieszkaniami. Po pierwsze, dość restrykcyjne przepisy dotyczące budowania właśnie nowych mieszkań spowodowały, że koszty budowy wzrosły. Wyższe stopy procentowe spowodowały, że ludzie postanowili nie kupować tych mieszkań, więc jest problem na budowach i dla deweloperów niemieckich, ale nie tylko. W Szwecji dokładnie to samo na przykład się dzieje, nie tylko zresztą tam. Jednocześnie, skoro ludzie potrzebują mieszkań, a nie chcą kupować nowych mieszkań, nie chcą ich budować, no to rzucili się do wynajmowania. Czynsze wobec tego wzrosły i robi się problem społeczny. Z jednej strony Unia, chcąc zrobić, szczerze mówiąc, dobrze, chroniąc klimat, dąży do czystości, ale i do zaoszczędzenia energii, ale to powoduje właśnie większe koszty wybudowania nieruchomości i to powoduje, że dostępność do tych mieszkań dla wielu ludzi staje się jeszcze mniejsza niż była. Czy o to chodzi? No, sami sobie odpowiedzmy. Jak te przepisy mogą wpłynąć na rynek nieruchomości w Polsce? No, po pierwsze trzeba pamiętać, że w Polsce do tej pory nie mamy klas energetycznych, tych A, B, C, D, E, F, G, tak jak chyba już we wszystkich innych krajach Unii, chyba że jeszcze ktoś nie wprowadził, ale mi się wydaje, że jesteśmy na samym końcu. Mogę się mylić, proszę mnie ewentualnie poprawić w komentarzu. Dlatego też trudno będzie Wam ocenić, jaki budynek czy znajdzie się w klasie A, jaki w klasie G, jaki w klasie B, bo po prostu nie ma tej skali oceny. Można to oczywiście ocenić intuicyjnie. Stare budynki, jeżeli nie przyszły termomodernizacji, no to uznamy za te gorsze. Te nowsze lub te po termomodernizacji, niektóre przecież przechodzą gruntowną termomodernizację, nie tylko ocieplenie, ale właśnie też i wymianę instalacji, mogą być lepsze, ale tu już trzeba troszeczkę więcej wiedzy niż taka intuicja. Może się też okazać, nie wiem czy tak się stanie, że po prostu koszty budowy tych domów, takich bardzo, bardzo oszczędnych, staną się tak duże, że wiele osób po prostu na to nie będzie stać. Tym samym budowa tych domów na sprzedaż też będzie dość problematyczna. No to zależy oczywiście od relacji naszych zarobków, różnych takich czynników, ale musimy o tym pamiętać. Powiedziałem, że to jest wzrost kosztów o kilkanaście, a czasem nawet o kilkadziesiąt procent w budowie takiego budynku. To nie są bagatelne kwoty.
ci Niemcy właśnie wspomniani mieli takie zebranie, dużą naradę we wrześniu zeszłego roku i zastanawiali się, co zrobić z rynkiem nieruchomości. Tam przedstawiciele deweloperów mówili: słuchajcie, ale odpuśćcie nam niektóre te takie wymagania energetyczne, bo my nie musimy budować domu za 5000 euro za metr kwadratowy, możemy go zbudować za 3000. A te normy powodują właśnie taką zwyżkę. To też pokazuje jednak, że dzisiaj, jeżeli zastanawiasz się nad kupieniem nowego mieszkania, kupieniem domu lub rozpoczęciem budowy i na przykład właśnie tym budowaniem na wynajem, no to teraz się musisz zastanowić tak, czy lepsze jest mieszkanie nowe, czy stare. Nowe mieszkanie może być właśnie lepsze energetycznie, ale w wielu miastach to nowe mieszkanie stoi, nazwijmy to, u diabła na kuliczkach, a to mieszkanie stare, tańsze jest w lepszej lokalizacji i nie zawsze dla tego najemcy najważniejsze jest to, że tu gdzieś zapłaci parę złotych więcej za ogrzewanie niż w drugiej lokalizacji, jeżeli on chce na przykład mieszkać obok swojej uczelni, a nie codziennie tracić godzinę na dojazd do tej uczelni z jakiejś peryferyjnej lokalizacji w mieście. Krótko mówiąc, w czasie inwestowania w nieruchomości, czy też kupowania nieruchomości, dochodzi kolejny problem do zastanowienia się, bo nie tylko lokalizacja, ale jakość samego budynku. Trzeba też pamiętać, że trudno sobie wyobrazić, że w Polsce nagle wszystkie te budynki zostaną wyburzone. Trudno sobie wyobrazić, że tam handel będzie nagle zatrzymany. Oczywiście niektórzy będą woleli kupować te bardziej oszczędne budynki, ale pamiętajmy, jeżeli różnica w cenie będzie duża, no to ktoś będzie kupował taki bardzo energooszczędny budynek, czy też mieszkanie w takim bardzo energooszczędnym budynku i wyobrażał sobie: fajnie, ale ta inwestycja, patrząc się na różnicę ceny, zwróci mi się na przykład za 30 lat. To pozostaje zastanowienie się, czy ja tu będę mieszkał 30 lat i czy w ogóle warto w to wchodzić. Oczywiście jest też dużo twierdzeń, że te takie budynki, i chyba słusznie zresztą, że te takie budynki związane właśnie z oszczędnością będą znajdowały chętniej nabywców. Być może będą one również preferowane w akcji kredytowej. Tak, może się zdarzyć. To będzie znaczyło, że tamte budynki mają rosnącą wartość, ale może się też okazać właśnie, jeżeli kupujesz pod wynajem, że wcale niekoniecznie tam uzyskujesz dobrą relację czynsz do ceny w tym budynku takim nowoczesnym, bo może w tym tańszym uzyskujesz lepszą relację, co zresztą, powiem szczerze, już bardzo często widać i ja to widzę, na przykład w Warszawie, gdzie obok siebie na jednej ulicy stoją budynki deweloperskie sprzed powiedzmy 4, może 5 lat i po drugiej stronie stoją budynki spółdzielnia, lata, sądzę, że gdzieś 70. To taki nie najlepszy okres budowania, lata 70., połowa lat 70. może. I co się dzieje z cenami tych budynków? Oczywiście te deweloperskie, jeżeli chcesz kupić, są znacząco droższe. A co się dzieje z czynszami w tych budynkach za mieszkanie dwupokojowe tu i dwupokojowe tam? I tu jest paradoks. Okazuje się, że na przykład czasami te 2 pokoje, czy 3 pokoje to już szczególnie, w tych starych budynkach są większe niż 3 pokoje w tym deweloperskim. A po drugie okazuje się, że czynsze są prawie na tym samym poziomie. I tak naprawdę, jeżeli ktoś kupił inwestycyjnie, no to większy ma zwrot, jeżeli działa i kupił właśnie to stare budownictwo wielkopłytowe. Tak też bywa. I wcale nie jest powiedziane, że w związku z tymi termomodernizacjami, które pewnie nadejdą, będzie inaczej. Powiem też tak naprawdę już na sam koniec, no cóż, nie wiem czy wiecie, że taki bardzo energooszczędny budynek to byłby, gdybyśmy mieszkali w ziemiance albo w piwnicy. No, można sobie wyobrazić, że zużycie energii na ogrzewanie
jest prawie żadne, a nawet oświetlać piwnicę można. Również są specjalne takie urządzenia, które doprowadzają światło z powierzchni na dół, to słoneczne. Ale czy my chcemy mieszkać wszyscy pod ziemią? Nie sądzę. Po prostu problem polega na tym, że w ciągu ostatnich 100 lat nastąpił tak gwałtowny wzrost liczby ludności na świecie i tak ogromne zużycie energii w porównaniu z tym na jednego człowieka, w porównaniu z tym, co było 100 lat czy trochę więcej lat temu, że już ta planeta dochodzi powoli do granic wytrzymałości. Dlaczego my mamy w Polsce na przykład dobre plony w rolnictwie? No dlatego, że jest ono zasilane nawozami sztucznymi, a to przecież jest potężna ilość energii potrzebna do wyprodukowania takich nawozów. I te problemy ciągną się tak dalej. Też warto wiedzieć, że jeżeli ktoś chce mieć oszczędność ciepła, to warto sobie i energii, to warto sobie przypomnieć to, że kiedyś taka norma przewidywała dla Polski, że w pokojach powinno być 18 stopni Celsjusza. To była taka temperatura obliczeniowa. Później tę temperaturę podniesiono do 20 stopni. Może dlatego, że chcemy chodzić w koszuli albo wręcz w t-shircie po mieszkaniu w czasie zimy, no i potrzebujemy wyższej temperatury. Ale przecież możemy założyć sweterek, wrócić do tych starych czasów. Wiecie, ile powoduje oszczędności w energii takie obniżenie temperatury w pokoju z 20 do 18 stopni? No to dla Warszawy jest to około, w zależności od sezonu grzewczego, około 12%. Tak to wygląda. Powiedziałem dla Warszawy, dlatego że mamy różne strefy w Polsce klimatyczne i różne te temperatury zewnętrzne, różne długości sezonu grzewczego. A jeżeli utrzymujesz, tak jak ja wiem, niektórzy mają po 25 stopni, potrafią mieć w pokojach, bo te kaloryfery muszą być rozkręcone na maksimum, no to wyobraź sobie, że założenie sweterka jest najtańszym sposobem na oszczędność energii. To nie jest wywalenie kilkudziesięciu tysięcy złotych na termomodernizację. Załóż sweterek, będziesz oszczędzać. No cóż, jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, trendy, problemy, zapraszam, subskrybuj ten kanał, pisz też w komentarzach sugestie nowych tematów. No i cóż, trzymajcie się ciepło.